Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na 96. Talk for Devsie organizowanym przez JLabs. Ja nazywam się Bartek Tetłak i będę miał tą przyjemność, żeby otworzyć właśnie dzisiejszy webinar. No i tak w skrócie pozwolę sobie Wam przypomnieć, czym jest Talk for Devs. Talk for Devs to seria takich właśnie bezpłatnych webinarów dla specjalistów IT, podczas których my skupiamy się wokół tematów nawiązujących do języków programowania, narzędzi, architektury, security, pojawiają się też tematy chmurowe, ale również pojawiają się tematy zawodowe. Staram się, by każdy nasz webinar był takim spotkaniem utrzymanym w haśle maksimum wiedzy, zero lania wody. No i myślę, że nasz dzisiejszy gość jak najbardziej udowodni to, że tego hasła się tutaj trzymamy. Widzieliśmy tam na naszych listach, że sporo nowych osób się zapisało. Za chwileczkę pojawi się na czacie ankieta. Będę wdzięczny, jeżeli dacie nam znać w tej ankiecie, a pytaniem zabrzmi następująco: czy pierwszy raz oglądacie Talk for Devsa, tak czy nie? Także za chwilę to pytanie się tam pojawi, będę wdzięczny za odpowiedź. A ja nie przedłużając, pozwolicie, że przedstawię naszego dzisiejszego gościa, którego też wydaje mi się, że bardzo nie trzeba przedstawiać, znana osoba, myślę, że szerszemu gronu. Moim dzisiejszym gościem jest Grzegorz Piwowarek, niezależny konsultant, bloger, twórca projektów open source, a Grzesiek poprowadzi dla nas dzisiaj temat JEP 4.8.5, największa nowość w Stream API od Java 8. Grześku, oddaję Ci głos. Cześć, cześć. Serdecznie witam Was wszystkich. Więc od Java 8 minęło już dosyć dużo czasu, bo ona wyszła bodajże w 2014 roku. Natomiast w samym Stream API nie doczekaliśmy się zbyt wielu nowości. Pojawiło się kilka dodatkowych metod, jednakże nie było żadnych fundamentalnych, dużych zmian, aż tak naprawdę do teraz. Wiktor Klang, który kiedyś pracował bezpośrednio przy projekcie Akka w TypeSafe'ie, firma, która później nazywała się Lightbend, a teraz po prostu nazywa się Akka, dołączył do Oracle'a i przyjrzał się właśnie Stream API. I okazało się, że jest tam pole do poprawy. Więc ogólnie plan na dziś jest taki, że popatrzymy sobie, co ten JEP 4.8.5, co to w ogóle jest, dlaczego to jest tak bardzo istotne, no i pobawimy się tym trochę. Ale zanim w ogóle zaczniemy, wypadałoby przypomnieć sobie jakieś absolutne fundamenty, jeśli chodzi o Stream API. Nie bójcie się, nie będziemy przechodzić przez wszystkie operatory krok po kroku, ale jest kilka podstawowych założeń, które musimy sobie przypomnieć, żeby w ogóle sens wprowadzania do gathererów miał sens. Ale zanim zaczniemy, chciałbym sprawdzić jedną bardzo prostą rzecz. Ogólnie chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście zadawali pytania na bieżąco. Ja staram się tutaj monitorować czat, jednakże jest duża szansa, że to się dzieje z jakimś opóźnieniem, więc bardzo proszę, żebyście napisali coś, dali znać jakąś, chociaż kciuki w górę czy coś, żebym widział mniej więcej, z jakim opóźnieniem to wszystko przychodzi. Okej, coś tam poleciało. Dobra, no to zaczynamy. Słuchajcie, więc pierwsza rzecz, którą bardzo mocno trzeba podkreślić i to, co ludziom bardzo często się myli, do tej pory ciągle tak naprawdę w szkole też z programowania funkcyjnego i z elementów Stream API, i to taki motyw przewodni tego bardzo często jest to, że ludzie porównują Stream API do kolekcji. W sensie streamy stoją obok listy, setu czy nawet mapy, chociaż technicznie mapa kolekcją nie jest. Jednakże Stream API uczciwie byłoby porównywać raczej z iteratorem, a nie z samą kolekcją. Czyli ogólnie idea jest bardzo prosta, tak? Mamy jakąś kolekcję, chociaż niekoniecznie, bo zaraz się okaże, że co prawda prawdopodobnie większość z nas streamuje przede wszystkim kolekcję, ale właśnie tego copilota to się można pozbyć. AI nam nie jest potrzebne. Okazuje się, że źródłem takiego strumienia może być naprawdę wiele różnych rzeczy. Jednakże wiadomo, jeśli chodzi o codzienność, to prawdopodobnie będą głównie kolekcje.
Otwieramy więc wrota naszego funkcyjnego przetwarzania, .stream, no i możemy sobie teraz bawić. Tak, możemy sobie filtrować. Ja celowo specjalnie tego filtrować nie będę. Możemy mapować, wszystko deklaratywnie, a później coś do końca z tym zrobić. Szybko pakować do listy, wybrać pierwszy element, czy tam cokolwiek. I cały widz polega na tym, że tutaj bardzo często jest pewne niezrozumienie tematu, czyli zwłaszcza w przypadku, kiedy tych mapów byłoby więcej. Tutaj często padają sformułowania typu: hej Grzesiek, fajne są te streamy, fajne, deklaratywne, ale niestety jeśli ja potrzebuję zrobić tak prostą operację, jak coś tam sobie przemapować 10 razy, a później wybrać pierwszą wartość, no to przecież czemu ja bym używał w ogóle strumienie? Po co w ogóle to używać, skoro bym musiał przemapować całą listę n razy base elementów, później po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny, tylko po to, żeby wziąć jeden element. Bez sensu, co nie? A no właśnie tak, dokładnie tak streamy nie działają. Cała widz polega na tym, że streamy są leniwe w swojej naturze. Czyli jeśli zrobimy coś takiego, i to też jest swoją drogą bardzo częstym problemem, napiszemy, albo po prostu nawet nie hello, tylko wypiszemy tę wartość, która jest tutaj, zwrócimy i pada pytanie, co w tym momencie zostanie wypisane na ekranie. No i często padają sformułowania, OK, albo 1, albo nic, albo coś, albo wszystkie wartości. Jednakże okazuje się, że jak to uruchomimy, to odpalane jest, znaczy wypisywane jest absolutnie nic. Z czego to wynika? A no właśnie, żeby strumienie pozwalały operować na potencjalnie nieskończonych kolekcjach i nawet zapewnić gwarancję, że niepotrzebne operacje nie są wykonywane, one są leniwe i wprowadzają pewne rozgraniczenie, jeśli chodzi o operacje. Mamy operacje pośrednie i operacje terminalne, czyli końcowe. Operacje pośrednie, intermediate, one nie powodują konsumpcji strumienia. Co to znaczy? Czyli w momencie, w którym ja zawołam metodę map i nieważne, co tutaj zrobię, to ja tak naprawdę zmieniam definicję tego strumienia, ale nigdy po te elementy nie sięgam. Ja się mogę domyślać, że osoba, która chciała tutaj wrzucić ten efekt uboczny bezpośrednio do tej metody map, prawdopodobnie jej chodziło o to, żeby wypisać całą zawartość strumienia. Ale metoda map służy do zmiany definicji strumienia, a nie do wywoływania jakiegoś side effectu dla wszystkich elementów strumienia. Czyli nie powinno to nikogo dziwić, że ta metoda nie musi się wywołać. To samo dotyczy flatmap, czy chociażby filter, słynnego pik, który też spowodował trochę problemów w przeszłości. Czyli jeśli chcielibyśmy zagwarantować, że wywołamy coś dla wszystkich elementów strumienia, musimy wywołać dedykowaną metodę terminalną, czy końcową. I w tym momencie, czyli taką metodą na przykład jest for each. I co to znaczy? W tym momencie for each jest to metoda końcowa, która wymusza to, że wykonujemy każdą operację dla wszystkich elementów strumienia. Widzicie, filozofia jest filozofia jest delikatnie inna, tak? W jednym i w drugim chcemy wykonać wszystko dla każdego elementa strumienia, ale z racji tego, że on jest terminalną, on faktycznie wymusza przejście przez cały strumień. Dlatego w terminalu widzimy teraz raz, dwa, trzy, cztery. Natomiast jak bym z powrotem dodał tę metodę map i dodał tutaj wypisywanie po drodze, powiedzmy, jakiegoś hello, i powiedzmy zwracanie tego i bez żadnej zmiany, no to nagle już to hello jest. No bo z racji tego, że mamy metodę terminalną, to powoduje to, że cały stream jest przetwarzany, więc również ten map się wykonuje. Chociaż tak, a sam map sobie niczego nie wymusza. Co więcej, to było do swego czasu, to było źródłem wielkiego nieporozumienia, bo pół biedy, jak ktoś zawołał metodę map i zobaczył, że to się nie wywołuje. No to prawdopodobnie jak ktoś sobie przetestował kod, to zauważył, że coś jest nie tak. Natomiast były swego czasu znacznie bardziej subtelne problemy.
Na przykład jedną z takich problematycznych metod swego czasu jest metoda count. Myślicie sobie, jakim cudem metoda count może coś tutaj napsuć. Metoda count, jak się domyślacie, tak, służy do tego, żeby policzyć, ile elementów płynie przez strumień. Co ludzie robili? Ludzie budowali skomplikowane pipeline. Tak, tutaj jeden map, tu drugi, trzeci, czwarty. Tutaj pik, który był swego metodą pośrednią, który miał zadanie wywołać operację dla każdego elementu strumienia, który przez niego przepływa. Czyli na przykład wypisać go, uruchamiali go i nic się nie wypisało. OK, dodajmy jeszcze tutaj coś. Nazwijmy go map1. To jest swoją drogą ten słynny debugging using printed announcements. Podejście, polecam. Nic się nie wypisało. Czy ktoś wie może dlaczego? Tak na szybko? Przy okazji przetestujemy, jak duża jest latencja. OK, nic nie widzę póki co. Więc słuchajcie, najlepsze jest to jest OK, padło pytanie, inny wątek. Czekam jeszcze na kilka innych pomysłów. A to możemy to, technicznie można by to sprawdzić, tak? Czyli na przykład dodać tutaj gdzieś, chociaż... O, świetnie, Shake94. Map nie zmienia liczby elementów, to po co go wołać? Doskonale, zobaczcie. Ostatnią operacją w całym strumieniu jest metoda count, która ma za zadanie podać nam ilość elementów, które mamy w strumieniu. I to jest operacja terminalna, tak? Czyli nieważne zobaczcie, nieważne co tu wsadzimy, to i tak jest operacja terminalna, przeliczymy wszystkie elementy strumienia. Ale metoda map nie ma prawa zmienić ilości elementów. Ona może zwrócić nula, ona może rzucić wyjątek, ale fundamentalnie nie może zmienić ilości elementów, które przez ten strumień płyną. Pik wywołuje się tylko dla tych elementów, które przez strumień płyną. A że my robimy strumień na bazie listy, no to po co ta biedna metoda count ma wywoływać to wszystko, skoro ona z góry wie, ile elementów będzie płynąć przez ten strumień. Więc ona ma prawo całkowicie olać to wszystko, co myśmy tu napisali i zwrócić bezpośrednio wynik, czyli count 4. I to jest o tyle zabawne, że w Javie 8 na początku tej optymalizacji nie było. Więc technicznie, jak ktoś zrobił sobie coś takiego i w tym piku miał, powiedzmy, jakieś wysyłanie maili do klientów czy coś, no to zupgrade'ował sobie Javę, ale nie musiał upgrade'ować sobie Java na nowszą wersję, tylko zupgrade'ował Java na nowszy build Java 8. No to logika biznesowa się zmieniła. Oczywiście tutaj jakby ktoś przeczytał dokumentację, to by tych problemów uniknął, ale ogólnie były tego typu niespodzianki. Co więcej, można pokazać bardzo łatwo, na przykład pokazując ten filter true, który, jak widzicie, przepuszcza wszystko jak leci. Natomiast w tym momencie już jawnie widać, że wszystkie elementy nagle zaczęły płynąć. Z bardzo prostego powodu. Tak? Stream wie, że w pipeline ma operację potencjalnie wpływającą na ilość elementów, więc teraz musi je wszystkie bezpośrednio sobie przeliczyć. To prawda, my puszczamy wszystkie, ale JVM nie ma możliwości zrobić jakiejś introspekcji tego bytecodu, odgadnąć, że tutaj nasz zasztaj jest true. Zawsze. I to rozgraniczenie między operacjami intermediate i terminal jest właśnie jednym z takich podstawowych fundamentów, o których musimy pamiętać. Drugie podstawowe ograniczenie jest to, że strumienie są jednorazowe. Co to znaczy? Wyobraźcie sobie, że mamy sobie strumień kilku elementów, nazwijmy go sobie S1 i chcemy go sobie wypisać. Wypisujemy go sobie i widzimy raz, dwa, trzy. No i teraz pojawia się filozoficzne pytanie. Co się stanie, jeśli wywołamy S1 for each jeszcze raz? Czekam na pomysły. Jest pierwszy pomysł,
Czyli jedna osoba mówi, że nic nie będzie, druga osoba, że będzie exception, trzecia osoba mówi exception albo nic. No to ta ostatnia osoba ma największą szansę odgadnąć, jeśli jest to albo. OK, stream już zamknięty. Dobra, super. I teraz zobaczcie. Tak, tutaj faktycznie poleci wyjątek. Tak, strumień jest zamknięty, nie wolno tego robić. I Java wielokrotnie za to obrywała, że przecież jak użyjemy strumieni ze skali, czy odpowiedników tego gdzieś ze skali, prawie w skali, czy to się nazywa lazy list chyba, to tam to będzie działać. Ale zobaczcie, ja uważam, że to rozwiązanie z rzucaniem wyjątku jest naprawdę świetne. Dlaczego? Bo to całkowicie zmienia naszą intuicję odnośnie tego, jak streamy działają. W momencie, w którym Java pozwalałaby na ponowne podpięcie się do strumienia, jest kilka możliwych opcji, tak? Czy niektórzy z Was spodziewaliby się, że odegrane zostaną dokładnie te same elementy? No dobra, no to wtedy gdzieś tam wewnętrznie trzeba by te elementy cache'ować, żeby zagwarantować, że te same elementy polecą. Bo znów strumień to nie tylko iterator kolekcji, ale tam za strumieniem może być na przykład page'owalny zasób restowy albo kursor w bazie danych. OK, no to inne podejście. Jeśli podepniemy się jeszcze raz do tego samego strumienia, to powinniśmy na przykład kontynuować jakąś sekwencję. No to znów znaczy się, że trzeba by coś tam kombinować. I wypisaliśmy, albo mogliśmy wypisywać nic. W momencie, w którym mamy tutaj wyjątek, to wszystko jest ubite, bo zupełnie inne mamy oczekiwania, jeśli musimy stworzyć jeszcze raz strumień, żeby sobie coś przetworzyć, aniżeli kiedy możemy do tego samego strumienia podpiąć się kilka razy. I to są dwa takie absolutne fundamenty, o których musimy pamiętać. No to teraz tak, mamy sobie tego bidnego streama, mamy kilka wartości, mamy kilka operacji pośrednich, filter, map, przykładowo flatmap czy pick. I mamy też całą masę operacji terminalnych, czyli przykładowo find any, czy find the first, znajdź pierwszy element, reduce, zredukuj wszystkie elementy strumienia do jednego elementu, albo metoda toList, czyli metoda pozwalająca skonwertować cały strumień do listy. No i teraz mamy w tym momencie już konwersję do listy. No dobra, ale do jakiej listy? Prawda? Pytanie do Was. Jak myślicie, jaka to jest lista? Są tutaj dwie poprawne odpowiedzi. OK, niemutowalny. Oto jest array list. Niemutowalna. OK, to brzmi sensownie. Odpowiedź niemutowalna to jest poprawna odpowiedź, bo faktycznie, jak sobie zobaczycie tutaj, to faktycznie jest tutaj w dokumentacji gwarancja w kontrakcie, że jest to lista niemutowalna. Ktoś powiedział array lista. I to też poniekąd gdzieś tam jest prawda, tak? Bo jak widzicie, tutaj jest taka dziwna sekwencja, że to jest konwertowane do arraya, zamieniane na slist, później z tego na jest new array lista, a później owrapowywana w niemodyfikowalną listę. I teraz tak. Odpowiedź poprawna brzmi, to jest oczywiście array lista, ale patrząc na sam kształt tego API, że tutaj zwracana jest lista, a nie array lista, no i wczytując się w dokumentację, tak naprawdę pod spodem jest array lista, ale poprawna odpowiedź brzmi, nie powinna nas to obchodzić. Jeśli mamy metodę skrótową, taką toList, to nie powinniśmy mieć oczekiwań odnośnie implementacji, która jest pod spodem. No oprócz tego, że jest niemutowalna, bo to jest powiedzmy jawnie opisane w dokumentacji, w kontrakcie. No dobra, no to jak jest metoda toList, jak jest metoda toSet z takim samym problemem, tak, toMap i tak dalej, no to może powinna być bezpośrednia toArrayList. Ludzie się domagali metody toArrayList. Ale jak już jest metoda toArrayList, no to była ekipa, która mówiła, dobra, też niech będzie toLinkedList. No dobra, ale jak już byłaby lista, no to może toSet, toHashSet, toLinkedHashSet i tak dalej, i tak dalej. No to twórcy Java akurat wymyślili mechanizm, który jest bardzo uniwersalny. Jest to mechanizm kolektoru.
Mechanizm kolektorów jest to bardzo generyczny mechanizm, który pozwala Wam definiować operacje terminalne. I możemy zacząć od tak trywialnych przykładów jak toList, toSet. Jeśli koniecznie chcemy mieć konkretną implementację z jakimiś tam gwarancjami, to możemy zrobić toCollection i podać deklaratywnie fabrykę, która nam, powiedzmy, tę konkretną implementację z danymi gwarancjami stworzy. Ogólnie okazało się, że nie ma sensu próbować pogodzić wszystkich ludzi, wszystkich oczekiwań i dodawać do API setek różnych wersji metod, bo tych metod terminalnych byłoby co najmniej kilka razy więcej, tylko skupić się na tych najczęstszych metodach, które są faktycznie bardzo często spotykane, ale udostępnić jednocześnie bardzo generyczny mechanizm, który umożliwia pisanie własnych rozwiązań. Bo to, co tutaj jest, każdy kolektor, który jest tutaj zdefiniowany, to nie jest żadna magia, tylko jest to jakaś implementacja całkiem publicznego interfejsu. Czyli na przykład, jakbyśmy chcieli zaimplementować własny kolektor od zera, jest do tego dedykowany interfejs, który ma tutaj kilka metod. I ogólnie musimy sobie odpowiedzieć na kilka kwestii, jakie tutaj typy dobrać, zaraz Wam powiem, do czego to służy. Supplier, akumulator, combiner, finisher i charakterystyki. I dzięki temu możemy zaimplementować sobie każdy, nawet najbardziej wymagającą operację terminalną. Czyli powiedzmy, jakbyśmy się uparli na to, że musimy napisać własny kolektor, który zbiera nam wszystko do linked listy, to wyglądałoby mniej więcej tak, że mamy kolektora, który przyjmuje jakiś argument i na sztywno przyjmuje argument T i zawsze zwraca tutaj linked listę tych elementów typu T. I teraz nie ma problemu, możemy dodać sobie to tutaj. Na wyjściu mamy linked listę, wypisujemy, uruchamiamy i oczywiście się nie kompiluje, bo żeśmy nic nie napisali. Pod spodem możemy taki kolektor sobie stworzyć własnoręcznie. Ten typ T reprezentuje wszystko, co będziemy wsysać w tym strumieniu, czyli w tym przypadku każdy typ bez ograniczeń, a na wyjściu będziemy mieli linked listę z elementem typu T. To, co jest po środku, to w dużym uproszczeniu można powiedzieć jest akumulatorem, tak? Czyli jakimś elementem pośrednim, który będzie te obiekty nam trzymał. W większości przypadków będzie to w dużej mierze prawie zawsze to samo, co to, ale to się może różnić. Można sobie też wyobrazić to jako stan, który przepychamy między kolejnymi wywołaniami, kiedy pomiędzy kolejnymi elementami, które tam wpadają. W tym wypadku, żeby było minimalnie ciekawiej, pozwolę sobie tutaj stworzyć, żeby ten mój element pośredni był array listą. Mógłbym spokojnie użyć linked listy, ale byłoby mniej ciekawie. I teraz tak, stream, żeby zrozumieć, jak działa, żeby móc zastosować operację terminalną, którą wy zdefiniowaliście własnoręcznie, musi wiedzieć, jak zrobić kilka rzeczy. Musi wiedzieć, jak stworzyć sobie instancję obiektu, który będzie trzymał stan między wywołaniami. Musi wiedzieć, jak dodać nowy element do tego stanu. Musi wiedzieć, jak skleić dwa stany ze sobą na potrzeby równoległego przetwarzania. Musi też wiedzieć, jak przekształcić na sam koniec ten element stanu pośredniego na ten element, który jest na wyjściu. Do tego tutaj jest taki ciekawy zbiór charakterystyk, czyli informacji o tym, które stream może wykorzystać na potrzeby własnych optymalizacji. I to są tylko 3, tak? Czy możemy poinformować, czy w ogóle ten kolektor jest współbieżny, czy zależny na kolejności i czy jest identity finish. Identity finish to jest po prostu to, że jeśli tutaj mamy funkcję identycznościową, to ta metoda może być całkowicie pominięta. I takie rzeczy implementuje się absolutnie trywialnie, przynajmniej w takim przypadku, bo tworzymy sobie nową listę, mówimy jak taki element listy dodać do, czy powiedzmy nasz akumulator, nasz element T. Chcemy dodać po prostu element T do naszego
naszego akumulatora. Tu jest troszeczkę trudniej, bo niestety w Javie nie ma wygodnego sposobu na dodawanie dwóch kolekcji, znaczy sklejanie dwóch kolekcji ze sobą, czyli mamy powiedzmy dwa akumulatory, chcemy je złączyć, to do jednego możemy dodać drugiego i go zwrócić. To jest legalne, jeśli poczytamy sobie w dokumentacji. I na koniec mamy akumulator, chcemy go owrapować nową linked listę. To oczywiście nie, i charakterystyk nie mamy żadnych. To oczywiście zamiana array listy w linked listy nie ma zbyt dużo sensu, ale mniej więcej w miarę dobrze pokazuje, jak te kolektory działają. Dlaczego Wam to pokazuję? Bo żeby zdefiniować własną operację pośrednią, będziemy bazować tak naprawdę na tym. Operacje pośrednie różnią się tym od kolektorów, że mogą podejmować decyzje odnośnie tego, czy przetwarzamy elementy dalej, czy nie. W tym momencie, nawet jakbyśmy uznali, że piszemy kolektor, który bierze tylko pierwszy element z brzegu, my nie możemy puścić sygnału do źródła: ej, ja już mam swój wynik, proszę Cię, nie emituj większej ilości elementów. Nie ma takiej opcji. Czyli jakakolwiek próba wykorzystania mechanizmu kolektora ze strumieniem, który jest nieskończony, zawsze skończy się, no chyba że poleci wyjątek, zawsze skończy się jakimś tam nieskończoną próbą przetwarzania, czyli prawdopodobnie gdzieś tam później jakimś wyjątkiem, prędzej czy później. I ale niestety przez bardzo długi czas to jest jedyne, co mieliśmy do dyspozycji. Więc ludzie kombinowali, jak tutaj właśnie ten mechanizm wykorzystać. Wyobraźcie sobie prosty case. Chcemy mieć, bo możemy sobie bardzo łatwo posortować strumień. Sortowanie strumienia jest prosta operacja sorted. A co jeśli chcielibyśmy zrobić coś odwrotnego, czyli namieszać w strumieniu? No to nie ma czegoś takiego jak shuffle czy random. Jedyne, co nam zostaje w dużej mierze, to zebranie wszystkiego do, powiedzmy, jakiejś listy, przykładowo weźmy, i później pomieszanie tego. Co oczywiście jest całkiem trywialne, tak? Bo zbierzemy sobie wszystko do listy, wyciągniemy sobie poza strumień, tam sobie posortujemy. Jak ktoś jest mega turbo sprytny, to napisze własny splitterator, który wyciąga elementy z kolekcji przypadkowych elementów i później będzie je pchał do strumienia. To jest w sumie tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem. Ale jedyne, co mieliśmy teraz, jakbyśmy się chcieli podjąć próby zdefiniowania własnej operacji na strumieniu, to pozostało tam nam tak naprawdę collectors, collecting and then, zebranie do jakiegoś elementu pośredniego, czy na przykład do listy, później i teraz na przykład collections shuffle na tej liście i zwrócenie jej. Tak? No i teraz okazuje się, że ten element na wyjściu, który już wypisaliśmy, jest przemieszany. Wydaje mi się, że to tak. O. Nie, raz, dwa, trzy. Collections shuffle tego L. Czyżbyśmy mieli szczęście i on przeszaflował tak, że wszystko jest. O. Mieliśmy wybitne szczęście. Przeszaflował tak, że było w tej samej kolejności, ale dobra, widzimy, że zwraca co innego. I bardzo często ten mechanizm był właśnie wykorzystywany do wielu różnych dziwnych celów. Sam jestem trochę winny, bo swego czasu napisałem bibliotekę, która wspomagała równoległe przetwarzanie za pomocą strumieni. I tak naprawdę jedyne, co mogłem zrobić, jedyne miejsce, gdzie mogłem się realnie wpiąć, to właśnie tutaj. I tak powstało Parallel Collectors, gdzie Parallel Collectors, czyżbym dobra, dodajmy sobie ją do dependent, a nie, mamy w zależnościach. Collectors, no śmiało, o jest, dobra. I udało mi się to zrobić, wpiąć się, później jeszcze wrócimy do tematu równoleglania, bo to też jest bardzo ważna rzecz związana właśnie z JEP-em 485. Natomiast to była jedyna opcja, za pomocą której mogłem się tutaj wpiąć. I teraz właśnie pojawia się JEP 485, czyli Stream Gatherers, czyli innymi słowy możliwość definiowania własnych operacji pośrednich już właśnie dla strumieni. Czyli zobaczcie, bierzemy sobie strumień, kilku elementów, raz, dwa, trzy, cztery. Mamy już dostępną metodę gather.
I możemy dalej zrobić sobie na przykład for each, wypiszmy, co tam jest. No i tak, analogicznie do metody collect, gdzie wszystkie strategie były dostępne w klasie collectors, teraz dostajemy całą masę, znaczy przynajmniej kilka metod, kilka nowych gotowców, które są w klasie gatherers. Na razie jest ich symboliczna ilość, bo jest 5, jest ich tylko 5, jednakże spodziewam się, że ich się namnoży bardzo dużo. Więc spójrzmy na początku na to, co dostajemy out of the box, a zaraz sobie zanurkujemy i napiszemy kilka swoich. Zobaczymy, co będziemy w stanie z tym wykombinować. Więc tutaj nie ma tego aż tak dużo. Zobaczcie, przykładowo jednym z dostępnych gatterersów jest fold. Fold to jest coś bardzo podobnego do reduce'a. I tutaj przekazujemy pierwszy element inicjalny, czyli przykładowo niech to będzie 0. I teraz mamy metodę folder, czyli metodę, która ma za nie aplikować i sklejać te elementy do siebie. Czyli przykładowo dodajemy w tym wypadku, mamy do dyspozycji tutaj 2 inty, 1 i 2, no to podajemy i 1 plus i 2, co oczywiście można zamienić na integer sum. Puszczamy to. I mamy 10. Czy to jest tak 4 plus 3 plus 2 plus 1? Wygląda na to, że się zgadza. Pewnie zaraz spodziewam się pytania, a po co w ogóle taki fold, skoro mamy reduce'a? Słuchajcie, jest troszeczkę zupełnie inna. Fold ma troszeczkę inne gwarancje niż reduce. Fold ma gwarancję na poziomie, daje gwarancję orderingu, czy mamy gwarancję kolejności, w jakiej ta operacja będzie wykonywana. Natomiast w reduce może być dzielony na kawałki, zrównoleglany i później takie różne elementy pośrednie będą łączone ze sobą. Aczkolwiek mam wrażenie, że jeśli chodzi o te gatterery, to my dostaliśmy ten gatterers fold w dużej mierze tylko po to, żeby móc pokazać, jak działa scan. Scan z kolei jest tak naprawdę czymś bardzo podobnym do folda i tak naprawdę nadaje się lepiej na operację pośrednią niż fold. Wynik ostatniej operacji scan jest taki sam, ale on emituje po drodze wszystkie elementy pośrednie. Czyli jak uruchomimy to, ostatnim elementem jest 10, ale zobaczcie, zaczęliśmy od 1, do niej dodaliśmy 2, do niej dodaliśmy 3 i na końcu dodaliśmy 4. I tego, o ile fold to jest tam, możemy dyskutować, czy coś podobnego w Javie było, czy nie było, no to tego zdecydowanie nie było i trzeba było jakoś kombinować. Kolejną opcją, jaką dostaliśmy out of the box, znów dużo tego niestety nie ma, są w końcu okna, czyli załóżmy, że mamy tych elementów trochę więcej, 4 trochę mało, dodajmy sobie ich powiedzmy z 10. No to powiedzmy, że chcemy pogrupować sobie wszystko w okna o rozmiarze 3. Puszczamy i widzimy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i faktycznie widać, że zostało to bardzo ładnie pogrupowane w taki sposób, że gdzie 2 się kończy, kolejne okno zaczyna się na 3. Ale co jeśli nie chcielibyśmy tak naprawdę grupować tego wszystkiego w podlisty, tylko przechodzić przez cały strumień takim oknem przesuwnym? Wtedy mamy do dyspozycji window sliding. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Teraz mamy okna nachodzące na siebie. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 i tak dalej. Także całkiem fajna sprawa. Aczkolwiek nie do końca rozumiem, dlaczego tutaj nie da się zdefiniować kroku. Bo krok jest domyślnie zaszyty na stałe, jest to 1 i niewiele z tym da się zrobić. Chociaż w sumie jakbyśmy chcieli tak naprawdę to skakować i zrobić własną operację tutaj, która już wspiera dowolną wielkość kroku, to nie jest jakoś zbyt dużo roboty.
bo dodalibyśmy sobie step, odpuszczamy sobie na potrzeby prezentacji weryfikację. Czemu to jest package private? Niech to będzie prywatne, jak już hakujemy. Tutaj jest kilka metod do podmiany. To, co widzicie tutaj, to jest optymalizacja, którą wykorzystuje Java w momencie, kiedy chce stworzyć jakąś array listę na podstawie istniejącej tablicy. Ogólnie, jak chcemy stworzyć array list na podstawie tablicy, jest tam trochę kopiowania. Natomiast w bebechach Java jest opcja dostępna wewnętrznie, że jeśli ufamy tej tablicy, no to możemy ją bezpośrednio wziąć, wrzucić bezpośrednio do array listy i jest. Ale na nasze potrzeby obawiam się, że musimy to przepakować tutaj. Oczywiście generyczne arraye, trzeba im trochę pomóc. To jest typ tr, array i cast. I podobnie będzie tutaj niżej, gdzieś czerwono było, o, przenieśmy sobie last window. I jest. No dobra, tylko ten step trzeba by jeszcze wpakować, tak? Mamy, to się nazywa step. A tutaj kopiujemy ze starej tablicy o 1, to będziemy kopiować z pozycji step. Tu musimy odjąć step i przestawić ten add na step i to powinno już zrobić robotę. Także szczerze powiedziawszy, nie do końca jestem pewien, dlaczego nie pokusili się o to. OK, tego nie chcemy. Wygląda na to, że przynajmniej za step 1 działa. Jak dodamy sobie step 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. No wygląda, jakby działało. A technicznie jakbyśmy zrobili step 3, to powinno wyglądać tak samo jak window fixed. OK, jest, tylko gubi tam na końcu jakieś elementy, no ale z grubsza plus minus to działa. W każdym razie nie do końca rozumiem, ale znów spodziewam się, że tak samo jak z kolektorami w przyszłości pojawi się bardzo dużo gotowych gathererów. Zarówno od community, co zresztą sam już zrobiłem, zaimplementowałem ich trochę, ale również ze strony właśnie twórców Java. OK, celowo na sam koniec zostawiłem jeszcze jeden gatterer. Gatterer map concurrent. Ale żeby o tym powiedzieć, muszę dać Wam kilka słów wprowadzenia odnośnie tego, w jaki sposób działają parallel streamy i dlaczego lepiej ich na produkcji nie używać. To jest temat poświęcony ogólnie gattererom, nie parallel streamom, ale mimo wszystko trzeba tam kilka słów o tym wspomnieć. Stwórzmy sobie może jakąś metodę pomocniczą, która nam będzie udawała jakieś procesowanie. Czy powiedzmy thread i, czyli przyjmiemy thread i, tutaj będzie jakiś thread sleep, powiedzmy 2 sekundy. Tylko zrobimy sobie try catcha, zarzucimy sobie i może dodajmy sobie informację odnośnie tego, że coś procesujemy. Processing i dorzucimy sobie jeszcze na jakim wątku to się dzieje, żeby nie tracić czasu. Zrobimy sobie strumień, powiedzmy 4-elementowy. Przeprocesujemy sobie każdy z tych elementów metodą process, powiedzmy i załóżmy, że zbieramy je sobie do listy na koniec. Uruchomimy to i widzimy, że mniej więcej każdy z elementów odpala się co 2 sekundy. No, nic dziwnego, to jest w końcu sekwencyjny strumień. Jak już jesteśmy na tym etapie, to przydałaby się nam prosta metoda zliczająca, ile to wszystko trwa. Czyli dodajmy sobie na szybko metodę timed, która nam to po prostu podliczy. A to takie rzeczy robi się bardzo prosto. Zapiemy sobie instanta przed, instanta po, uruchomimy i teraz możemy sobie na spokojnie zalogować. Czyli powiedzmy, że duration trwał, duration between before now, powiedzmy do milisekund plus ms-y i jest. Przerzucamy wszystko tutaj i mamy. Swoją drogą polecam patent, tak? Nagle się okazuje, że jak do Java weszło programowanie funkcyjne, to można pozbyć się dużej ilości aspektów.
bo implementacja czegoś takiego jak execute around pattern czy template method jest trywialna, bo tworzymy sobie metodę, ona będzie przyjmować jakiś interfejs funkcyjny, owrapowujemy ją w jakąś dodatkową funkcjonalność, no i jest. Czyli zobaczcie, dosłownie dodając kilka linijek kodu, udało nam się owrapować wywołanie metody w zliczanie czasu wywołania, bez żadnej czarnej magii, żadnych dynamicznych proxy, weavingu, czy tego typu rzeczy. I mamy to 8 sekund. No i 10 lat temu przychodzi Java 8, mówi, my rozwiązujemy wasze problemy z wielowątkowością. Nie trzeba się już uczyć Java Memory modelu, nie trzeba się uczyć o pulach wątków, o wątkach, niczego się nie trzeba uczyć, tylko macie jedno słówko kluczowe parallel. I zobaczcie, dodaliśmy .parallel, no i nagle się okazuje, że wszystko trwa 2 sekundy. No super. Co więcej, dodajmy sobie więcej tych operacji tutaj tego, niech będzie 8. No to lecimy na LinkedIna, update'ujemy sobie stanowisko, jesteśmy teraz inżynierami od performance'u. Tylko skoro to jest takie proste, to co? Podmieniamy, robimy to nie trzeba koniecznie robić parallel. Ogólnie jak mamy listę czy coś, to jeszcze tam można zawołać bezpośrednio parallel stream. No to idealnie, robimy Command R, zamieniamy każde wywołanie .stream na .parallel stream i jesteśmy inżynierami od wydajności. No niestety nie jest to takie piękne, jakby się mogło wydawać, bo ta pula jest w ogóle niekonfigurowalna. W sensie tutaj nie możemy wpłynąć na nic. Nie możemy wpłynąć na to, jaka jest to pula, jaki ma rozmiar, jaki jest poziom zrównoleglenia. No i tak jak już pewnie widać tutaj, to wszystko dzieje się na współdzielonym fork join pool, bo w centrum JVM jest jedna wielka współdzielona pula. No i teraz tak, no dobra, to może spróbujmy empirycznie odkryć, jaki jest poziom tego zrównoleglenia, bo widzicie, odpaliśmy 8 elementów, w sumie łatwiej będzie nam to robić w taki sposób, że tworzymy sobie dynamicznie sekwencję, a tutaj ograniczamy. OK, 10 elementów, 2 sekundy, nieźle. 11 elementów, 2 sekundy, super. 12 elementów, 2 sekundy. Dobrze idzie nam. 13 elementów. Oj, co tu się stało? 4 sekundy. Zobaczcie, performance pogorszył się dwukrotnie poprzez zmienienie 12 na 13 tutaj. Co tu się dzieje, z czego to wynika? Ale czekajcie, czyli 12, gdzieś to 12 widziałem ostatnio. Gdzie ja to widziałem? Mogłem to widzieć rano, jak dłubałem sobie w runtime, get runtime, available processors. Bo to się okaże, że to jest 12. Przypadek? Nie sądzę. Słuchajcie, ta pula ma bardzo specyficzny use case. O właśnie, RedPike, świetnie, liczba rdzeni w procku. Chociaż nie do końca, tak? Bo to, co zwraca runtime, get runtime, available processors, to nie zawsze jest liczba rdzeni w procku. Bo niektóre procki mają hyperthreading i kłamią, że tych rdzeni jest więcej niż faktycznie. W każdym razie, po co ta pula w ogóle istnieje? Klasyczna pula wątku, to jest ten moment, kiedy wychodzi na jaw, że was trochę okłamałem, że będą slajdy, że nie będzie slajdów. Faktycznie nie są slajdy, to też jest kod, tak? 0 i 1. Klasyczna pula wątków to jest w dużej mierze worek na wątki i kolejka przed nimi. I producenci tworzą zadania, one wlatują do kolejki i wątki je sobie wyciągają, pobierają stamtąd. I to ogólnie, jak widzicie, nie wydaje się, żeby z tym było cokolwiek źle. Natomiast w przypadku, w którym zrobi się dużo wątków i dużo producentów, możemy mieć problem. Bo zobaczcie, w momencie, w którym bardzo dużo wątków dobija się z jednej strony kolejki i bardzo dużo producentów dobija się do drugiej strony kolejki, no to wiemy, że tutaj będzie bardzo dużo tak zwanego contention.
Bo przykładowo, jak patrzymy na taką domyślną pulę wątków, czyli weźmy taki executors, new fixed thread pool 4, podejrzymy, co tam jest pod spodem, to jest to linked blocking queue. Czyli gdzieś tam pod spodem, w momencie, kiedy te wątki wybierają sobie elementy, to będą prawdopodobnie korzystać z jakiejś metody take, która ma gdzieś tutaj locka i ona się blokuje. No to siłą rzeczy, jak mamy tak dużo elementów dobijających się z jednej i z drugiej strony kolejki, no to wiadomo, że zmarnujemy bardzo dużo czasu na czekanie na swoją kolej. No bo jeśli 1000, 2000, 8000 wątków nagle czeka na swoją kolejkę, żeby tego loka złapać, no to inne nic nie mogą robić w tym czasie. I okazuje się właśnie, że dosyć dużym wyzwaniem wydajnościowym jest maksymalizacja wykorzystania CPU. Na czym myślicie sobie? A Grzesiek, co ty gadasz? Przecież żaden problem, widzieliśmy nieraz palące się CPU. Co innego odpalić sobie koparkę bitcoinów i patrzeć, jak CPU płonie. Co innego napisać na przykład własną bazę danych, czy narzędzie typu Hazelcast, gdzie chcemy doprowadzić do tego, żebyśmy byli w stanie wykorzystać 100% CPU. Bo często jest tak, że jeśli my tracimy czas na jakąś synchronizację, na przykład na kolejce, no to siłą rzeczy chcemy wykorzystać maksa z tego CPU, co mamy, ale nie jesteśmy w stanie. Bo wątki, które powinny robić robotę, akurat one czekają na swoją kolej. I to jest duży problem. Dlatego próbowano jakoś zaadresować ten problem, bo to jest całkowicie OK, jeśli chodzi o operacje blokujące. Czyli załóżmy, jeśli my robimy thread slipy, strzały do bazy danych, strzały, czytamy pliki czy coś, no to nie ma problemu. Tak? To są operacje blokujące, które naturalnie nie potrzebują cyknięć procesora, żeby móc progresować dalej. Czyli jeśli robimy thread slipa, jeśli ta operacja, nawet jeśli procesor nie ma dla nas czasu, ona siłą rzeczy leci w czasie. Co nie? Tak samo, nie wiem, z operacjami, które wymagają komunikacji po sieci. Tam w którymś momencie trzeba poczekać, aż zera i jedynki będą spływać sobie na socket. No ale to jest problem z punktu widzenia wydajności, bo wątków nie możemy tworzyć nieskończoną ilość. Tak? Jest to kosztowny zasób, możemy ich tam mieć 8000, 9000, później się przytyka. Jakbyśmy mogli tworzyć ich nieskończenie wiele, no to nie byłoby problemem. Ale jednak jest. No i pojawił się patent, że próba ogrania tego w jakiś lepszy sposób, czyli próba zmiany architektury pól wątków po to, żeby maksymalizować CPU. Tak, słusznie zauważyliście, że ogólnie na para nic nie da na trupie, bo jak już pewnie zauważyliście, do czego zmierzamy, pojawił się koncept właśnie puli wątków Forge Pool, która w dużym uproszczeniu wygląda w taki sposób, no jak rozwiązać problem z tym, żeby zbyt wiele wątków nie biło się jedną kolejkę? No dać każdemu po jednym. Dać każdemu po jednej kolejce, niech każdy sobie wyciąga z tej kolejki po swoim tasku. Teraz zobaczcie, że ta synchronizacja będzie absolutnie minimalna, bo jeśli jest tyle wątków, ile korów, każdy ma swoją kolejkę, tutaj jakiś oddzielny proces je wrzuca na koniec kolejki, no to prawdopodobnie po pierwsze ten wątek, który to robi, no to on jest w danym momencie zajęty, więc nie przeszkadza mu to, że jakiś inny proces dorzuca na koniec kolejki i musi się minimalnie tam synchronizować. Natomiast w momencie, jak przychodzi jego kolej, to ma już gotowy element i bierze go sobie. O, tam ktoś ładnie załawił. New Forge Pool, Submit i Join. Bardzo ładnie, a do tego zaraz przejdziemy. W każdym razie, tutaj jest problem, jeśli chodzi o dystrybucję tasków. Jakby jakiś task został bez jakiegoś znaczy jakby jakiś core i wątek został bez jakiegoś taska, co może zawinąć innemu. Ale to już tam wyższa szkoła jazdy. I bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o operacje CPU-żerne, absolutnie nie ma sensu dodawać więcej, zrównoleglać więcej niż mamy korów. Załóżmy hipotetycznie, że mamy jakiś algorytm sortowania, który jest, załóżmy, idealny, czyli skaluje się idealnie w stosunku do tego, ile razy go zrównoleglamy. Załóżmy, że mamy 16 korów na maszynce. No to mamy jednowątkowo leci jakiś czas.
Dodajemy 2, zrównujemy dwukrotnie. Robimy 2 razy szybciej. Dodajemy kolejne 2 wątki. Leci 4 razy szybciej niż na początku. I tak dalej, ale dochodzimy do magicznej granicy, gdzie pokrywa się poziom zrównoleglenia z ilością korów, dodajemy kolejny poziom zrównoleglenia i można się spodziewać, że nie będzie nagle szybciej, tylko będzie nawet lekko wolniej, tak? No bo siłą rzeczy na koniec dnia to tak czy siak te fizyczne kory muszą robić robotę, a przy robocie typu sortowanie czy coś, no nie przeskoczymy tego. Samo się nie posortuje, jak nie będziemy patrzeć. Więc CPU muszą wykonać robotę. O właśnie, no tak, CPU, Starvation, Throttling, zakładamy przypadek, ok, na razie idealny, tak, że tutaj dzielimy porówno, hipotetycznie. O właśnie, context switch. Właśnie, no bo tak, jeśli możemy odpalić sobie kilka tysięcy wątków na naszym CPU, co nie? Jednakże to jest tylko iluzja tego, że one wszystkie będą wykonywane w tym samym czasie. Prawda jest taka, że wykonujemy tego tyle, ile mamy korów, a te operacje wszystkie walczą o swój kawałek czasu, żeby wyrwać z tego kora, więc one wszystkie są schedulowane, powiedzmy, zgodnie z jakimś algorytmem, wpadają i wypadają z tego CPU. Nam się wydaje, że jest równolegle, ale tak naprawdę no, robotę robią kory, tak? Tego się nie przeskoczy w żadnym wypadku. No i słuchajcie, no i teraz jest problem, tak? No bo ta pula, forejoin pool, ma zastosowanie największe właśnie w operacjach CPU-żernych. A jakie my przypadki zrównoleglamy za pomocą strumieni? Dosłownie, jestem przekonany, że wszystkie przypadki zrównoleglania, jakie widziałem na produkcji w wielu firmach i systemach, to były zawsze operacje, które były blokujące. Tak? To było jakieś I/O, to było coś jeszcze. No, pomijam przypadki, gdzie ktoś zrobił replace all i podmienił proste przetwarzanie kolekcji. Chciał je zrównoleglać. Często przy rozmiarach kolekcji, kiedy nie miało to absolutnie żadnego znaczenia. I to był wielki problem. Mam wrażenie, że tutaj nastąpił trochę rozjazd, tak? No bo to jest ogólnie sensownie napisane, tak? Te paralelsy nie są takie złe. Tylko że się nadają świetnie właśnie do operacji CPU bound, których rzadko kiedy używamy w streamach. Natomiast możemy sobie bardzo dużo napsuć, jeśli my te pule zapchamy operacjami blokującymi. Bo mamy ściśle określoną ilość CPU i jak my napchamy tutaj tasków, które powodują, że CPU nic nie robi, no to może nam skitwasić całą resztę. Czyli przykładowo wyobraźmy sobie, że mamy te nasze streamy. Jest ich, powiedzmy, jest tutaj limit 12, odpalamy to działa 2 sekundy. Nie 4, czemu? Bo tu jest 12, korów mamy 12, co tu się stało? A nie, no okej, dobra, to poprzedni. O właśnie, będziemy czekać na odpowiedź z bazy, a przestajemy przetwarzać kolejne requesty na Tomcacie. Dokładnie. No to teraz wyobraźmy sobie, bo to pięknie wygląda, tak? Na przykładzie takim wyizolowanym, że odpalamy sobie, mamy jakiś strumień, odpalamy magiczne słówko parallel i wszystko nagle się pięknie zrównolegla. A wyobraźmy sobie, że ten nasz kod nie jest kodem idealnie sferycznym umieszczonym w próżni, tak jak tutaj, tylko powiedzmy, mamy tutaj sobie oddzielny wątek, który też robi tam coś dziwnego. Załóżmy, że robi, no nie to 12, niech będzie też 12, nie robi parallel, ale niech robi coś znacznie gorszego. Niech robi thread sleep integer max value. I dajmy mu troszeczkę czasu tutaj na rozpędzenie się, tak? Niech ma sobie sekundę. Odpalmy to i zobaczcie, co się dzieje. Parallel streamy przestały być takie, są jako trochę mało paralelne, co nie? Co tutaj się stało, to, że no, wszystko leci na forkjoinie. Pula jest jedna, ona się nie rozrasta, więc zaśmieciliśmy ją jakimiś blokującymi śmieciami. No i teraz nie ma miejsca
na to, żeby kolejnego parallel streama sobie obsłużyć. Widzę, że Rafał Czyżewski już spoileruje ludziom następne części prezentacji. I z tym był wielki problem, tak? To się dało obejść na wiele sposobów, tak jak ktoś pokazywał wcześniej, tak? Że skoro to jest ForgeJoin ma to do siebie, że jakbyśmy odpalili technicznie, owrapowali to wszystko w nowego ForgeJoina, własnoręcznie tu zrobili submit i przekazali całe parallel streamy do tego, to technicznie powinniśmy być w stanie to wywołać na zupełnie innym ForgeJoinie. Czyli weźmy sobie to gdzieś to na bok. O, tutaj pewnie jest, tutaj możemy sobie wstawić paralelizm dowolny. I technicznie, jak robimy to w ten sposób, to powinno udać się przechwycić tamtą pulę. To jest taki trik, tak, że ForgeJoin jest świadomy tego, że jeśli submitujemy tam taska, a jesteśmy w innym ForgeJoin poolu, no to on go po prostu sobie przechwytuje. Ale to jest w dużej mierze trik implementacyjny, czyli jakbyśmy się uparli na to, żeby korzystać ze parallel streamów i chcemy mieć gwarancję izolacji, no to możemy zrobić to w ten sposób. Ale technicznie ten ForgeJoin pool pod spodem nie jest wykorzystywany. Na którymś DevOxie, jak pytali na sesji właśnie Ask Java Architects, mówili Brian Getz albo Stuart Marks podkreślali, że technicznie rzecz biorąc, to, że to leci na ForgeJoinie, to jest implementation detailing, nie powinien na tym polegać. Więc technicznie można doskakować, ale ogólnie to jest dosyć śliski temat, unikałbym tego. I no to w takim razie, co z tym robić? Z tym to można było obejść i tutaj właśnie udało mi się rozkminić, jak wprowadzić równoleglanie do streamów i udało mi się to właśnie zrobić za pomocą kolektorów, czyli to jest może trochę dziwne, bo trzeba przenieść, powiedzmy, cały mechanizm do kolektora. To jest parallel i teraz ten mapper ląduje tutaj. Tutaj można podać sobie kolektor, do czego chcemy to zebrać. Poziom równoleglenia i własny egzekutor, na którym to uruchamiamy, tak? Czyli executors new fixed thread pool, powiedzmy 4, albo niech będzie 20. I poziom równoleglenia niech to będzie 20. I teraz całe streamy przetwarzane będą dokładnie na tej puli wątków. To może wyglądać trochę dziwnie, ale paradoksalnie nie jest to aż takie dziwne, bo to jest dokładnie to, co strumienie robią pod spodem. Czyli jeśli mamy map collect, to stream nie będzie wywołał tych dwóch rzeczy oddzielnie, tylko on robi fuzję operatorów, połączy to w jedno i tak naprawdę collect będzie połączony z mapem. To samo następuje również z gathererami. Zajrzymy sobie do bebechów i to wykonamy. No i patrzcie, no pięknie, to się popisałem. Średnika nie ma. A co po operation exception? No gdzie to poleciało? A tak, przepraszam, to jest mój własny wyjątek. Chciałem zrównoleglone streamy. Sam się nadziałam na to. I patrzcie, i teraz wszystko leci na customowej puli wątków z customowym paralelizmem. Super. Tylko tak, w końcu, wiecie, od dłuższego czasu nie można było tych paralelizmów dotknąć ze względu na kompatybilność wstępną. Czyli tam twórcy Java niechętni byli do tego, by tam coś dłubać, coś przy tym zmieniać. Ale teraz pojawiły się gatterery. Pojawił się właśnie gatterer map concurrent. On też ma swoje wady, ale jest krokiem w przód. Bo zobaczcie, teraz, no pozwolę sobie już to usunąć, bo to już nie będzie potrzebne. To też nie będzie potrzebne, tylko pożyczmy sobie tę metodę z powrotem. Który jest alternatywnym mechanizmem zrównoleglania strumieni. Czyli możemy sobie zrównoleglić strumień bez, tylko będzie potrzebny map. Uruchomiło się. I jest alternatywnym mechanizmem. I to wygląda tak. Zastępujemy tego mapa metodą gather. Tutaj jest gatherers map concurrent. Mówimy, jaki jest maksymalny poziom zrównoleglenia, czyli powiedzmy jawnie, niech będzie u nas 4.
i podajemy mapper, czyli to, co chcemy wykonać równolegle. To paralel zabieramy, uruchamiamy i jest. Zobaczcie, wykonuje się teraz 4, 4, po 4, w paczkach po 4, a dajmy sobie 40. Wszystkie poszły jednocześnie. 2 sekundy, super. No dobra, ale wcześniej wywoływało się na takich wątkach, teraz wykonuje się nigdzie. Także pytanie, gdzie to się wykonuje, tak? W chmurze czy co? Bo nazw tych wątków nie ma. To nie to, że nazw wątków nie ma, ale jakbyśmy ucięli to, getname wypisywali całe wątki, to naraz sprawa cała się wyjaśni. A no właśnie, zobaczcie. To wszystko wykonuje się na wirtualnych wątkach. Nie mamy aż tak dużo czasu, żeby wprowadzać w świat wirtualnych wątków, ale cała idea jest taka, że wirtualny wątek jest skedulowany na wątkach systemu operacyjnego. Wirtualny wątek to jest zwykły obiekt, który istnieje w przestrzeni Java i w momencie, kiedy operacja się blokuje, mamy jakiś kod blokujący, wątek systemu operacyjnego jest zwalniany i on idzie sobie robić coś innego. I to jest super sprawa, bo nagle możemy zrównoleglać na jakichś absurdalnych poziomach to wszystko, tak? Normalnie jakbyśmy uruchomili około 9000 wątków, to tutaj prawdopodobnie to wszystko by wybuchło. Natomiast możemy teraz kombinować ile chcemy, może być 1000, może być 10 000, może być więcej i on powinien to uciągnąć. Pozwolę sobie włączyć na chwilę to pisanie, bo to troszeczkę niestety obciąża wynik. 10 000 na zwykłych wątków nie ma szans, a zrobiliśmy to w 2 sekundy. To co, może 100 000? Na zwykłej puli wątków można zapomnieć, a tutaj zobaczcie, 100 000 odbywa się no kiedyś tam przejdzie, tak? Ale sam fakt, że moglibyśmy w stanie uruchomić tak dużo jednocześnie i nam się to wszystko nie złożyło koncertowo, jest już wielkim, czekajcie, 100 000, ale tu nie zwiększyłem. Okej, no to nic dziwnego. No to nic dziwnego, że koncertowo, normalne wątki koncertowo by się wywaliły, a tutaj mamy równoleglenie na poziomie 100 000 z narzutem około 25%. To może 1 000 000. Puszczamy 1 000 000. No ten narzut już jakiś tam będzie, tak, ale sam fakt, że to działa, jest niesamowity. Więc można powiedzieć, że parallel streamy zostały, ciężko powiedzieć, że zostały naprawione, bo parallel streamy są dalej problematyczne, ale mamy alternatywny mechanizm, który służy do zrównoleglania strumieni. I bardzo się z tego powodu cieszę, aczkolwiek też tak trochę się uśmiecham pod nosem, bo wiem, że moja biblioteka pójdzie do kosza, bo chociażby tutaj z kolei nie mamy wyboru, tak? Z kolei nie możemy powiedzieć, na jakiej puli wątków chcemy to zawołać, a nie zawsze chcemy mieć wirtualne wątki, bo one też mają swoje problemy, tak? Mają problemy z pinningiem czy coś, więc myślę, że tam jeszcze będzie pole do popisu, no plus ja też przepiszę na GTRR w swoim czasie. Także jak widzicie, jest fajnie. Swoją drogą, z parallel streamami jest gorzej niż myśleliście, bo jakieś computable future'y czy cała masa innych narzędzi, one domyślnie próbują wpędzić was w maliny. Czyli macie na przykład completable future'a, to na przykład wrzucicie coś na future'a, completable future, supply async, niech to będzie bardzo prosty supply async, tak, zwracający 42, ale jak zrobicie then accept async, czy jakąkolwiek z metod async, to ona domyślnie wrzuca wszystko na for join. Więc bardzo łatwo jest dojść do sytuacji, w której niechcący sobie tego for joina przeblokuje czymś. Więc osobiście bym go unikał za wszelką cenę. No ale teraz, jak mamy powiedzmy Java 23, znaczy GTRR wchodzą na stałe w Java 24, gdzie to jest preview API, to problemu nie ma żadnego. Także bardzo się cieszę, że to weszło. No dobra, ale spędziliśmy trochę czasu, pobawiliśmy się gotowcami, to może napiszmy coś swojego. Ja to może wycofam, to na razie też wywalę. Jak macie jakieś pomysły, jakiego GTRR powinniście napisać, to słucham. Ale zacznijmy może takiego klasycznego przypadku, którego możemy znaleźć w samym JEP-ie. To weźmy sobie bardzo prosty strumień A, BB, CC, powiedzmy DDD, FFF. I możemy go sobie
posortować. On już jest posortowany, tak? Ale co jest fajne, że do tej metody sortującej możemy sobie przekazać własny komparator. Czyli jeśli nie chcemy sortować komparatorem naturalnym, możemy go sobie zdefiniować. Komparator, comparing na przykład i porównuj te stringi po długościach. Co spowoduje, że metoda sorted posortuje wszystkie elementy właśnie po długościach tych stringów. Fajne, co nie? To teraz inna fajna metoda, distinct. Metoda, która pozwala w bardzo prosty sposób odsiać duplikaty. No dobra, no to myślimy sobie, to pewnie też fajnie by było, jakby się dało powiedzieć, wywal mi duplikaty, ale po jakiejś metodzie, którą ci podam. No bo może chcemy zagwarantować, żeby w całym strumieniu były tylko pojedyncze elementy spełniające dany warunek w wypadku takiej samej długości. Czyli byśmy puścili znów s length. No ale niestety takiej metody nie ma. No to co możemy zrobić? A do tej pory ogólnie szło to opędzlować, ale ogólnie działało to w taki sposób, że trzeba było gdzieś na zewnątrz ten stan wynieść, stworzyć jakiś hashset z intami na przykład, nazwijmy go powiedzmy długości tych stringów i teraz powiedzmy w metodzie filter byśmy te stringi dodawali tam, czyli mamy lengths add as length. I jak się uda dodać, to ten add zwraca true, a jak nie, to false. A tylko tę listę wypadałoby jeszcze wypisać. Mamy, zobaczcie, tylko po jednym stringu każdej długości. No, wygląda to tak sobie, nie? Bo mamy na zewnątrz jakiś stan. Technicznie te filtry powinny być takie bezstanowe, a tutaj mamy, gdzieś te bebechy nam wyciekły poza to. To zobaczmy, czy jesteśmy w stanie napisać sobie własnego gatherera, który nam to ogarnie. Więc tak, omówiliśmy już sobie, jak wyglądają kolektory. Koncept gathererów jest bardzo podobny, tylko w dużej mierze ma jeszcze jedną ważną funkcjonalność. On może podjąć decyzję, czy kontynuować przetwarzanie, czy nie. Czyli sam interfejs gatterer wygląda w taki sposób, bardzo podobnie. Tak? Tu jest metoda integrate. Przepraszam, to jest integrator, gatterer. Gdzie jest gatterer? No tutaj, o właśnie tutaj. Jest supplier, initializer, czyli znów coś bardzo podobnego, tak? Jakiś typ na wejściu, typ na wyjściu i typ pośredni. Ten typ pośredni tutaj znów pełni bardziej rolę stanu, a nie akumulatora. A initializer, no to jest to coś, co musimy przekazać, jeśli gatterer chce wiedzieć, bo gatterer musi wiedzieć, w jaki sposób ten stan sobie stworzyć. Później jest integrator, to już wyższa szkoła jazdy, czyli to jest ten mechanizm, który integruje, czyli podejmuje decyzję na bazie stanu, elementu i downstreamu. Ten downstream to jest coś w stylu synca, tak? Czyli jawnie dopychamy dalej do tego strumienia, co tam ma iść. Tam dalej mamy podobne metody. Combiner, czyli coś, co ogólnie jest wywoływane tylko wtedy, kiedy mamy równoległą ewaluację gattererów. W bibliotece standardowej w tych przykładach nie mamy ani jednego gatterera, który jest równoległy i ogólnie bym raczej tego omijał. Omijałbym to ze względu na to, co mówiłem wcześniej o parastreamach. A i finisher, czyli no ta ostateczna przetworzenie. Bierzemy stan na zakończenie operacji i coś ewentualnie pchamy do tego strumienia dalej. No to spróbujmy sobie zaimplementować własny gatterer, który nam zrobi distinct by po jakiejś funkcji. To pewnie będzie to wyglądało tak, że mamy static t, gatterer przyjmujący obiekty typu t ze znakiem zapytania i też puszczający dalej elementy typu t. Ja ten znak zapytania tutaj stawiam celowo. W praktyce będziemy chcieli mieć jakiś hashset po jakimś dodatkowym parametrze tutaj. Tylko haczyk polega na tym, że
jeśli ja zwracam getterery z jakiegoś API, ja nie chcę, żeby generyki upewniały się, czy ten stan się zgadza z tym, co jest oczekiwane, bo nikogo nie obchodzi, jaki jest ten typ stanu pośredniego. To nie powinno wyciekać w API, więc ja to celowo zamykam, chowam za znakiem zapytania. Nazwijmy to distinct by. I tutaj będzie potrzebna jakaś funkcja, która bierze ten element na wejściu i zwraca nam te, czyli powiedzmy jakiś property extractor. I teraz, co jest fajne akurat w stosunku do gettererów, powstało bardzo dużo pomocniczych metod, które ułatwiają ich pisanie. Jeśli chodzi o kolektor, przeważnie zawsze trzeba było zaimplementować wszystkie metody, a tutaj zobaczcie, initializer jest domyślny, on zwraca domyślny initializer, który jest nulem, jeśli dobrze pamiętam. Tak, on zwraca nula. To samo dotyczy combinera i finishera, czyli jedynym obowiązkowym elementem jest integrator. Także te implementacje będą często mniej wymagające, przynajmniej mniej rozdmuchane niż to, co widzieliśmy w kolektorach. Nie ma też mechanizmu do charakterystyk. Znaczy jest, ale zaimplementowany jest troszeczkę inaczej, co zresztą zaraz zobaczycie. No to mamy getterer of sequential. Mamy kilka gotowców. Nas interesuje getterer sekwencyjny i musimy mieć jakiś obiekt initializujący. No to będziemy musieli stworzyć nowy hash set z tym typem P. Tutaj z kolei jest już integrator. Integrator możemy stworzyć sobie za pomocą dwóch metod, off albo off-greedy. I teraz tak, ten off-greedy, ten greedy, jak widzicie, to jest po prostu integrator. Tak? To jest interfejs rozszerzający integrator, ale nie dający żadnych metod. Jak myślicie, po coś takie rzeczy robi? Na pierwszy rzut oka wydaje się bez sensu, co nie? Mamy drugi interfejs, który rozszerza ten podstawowy, ale nie dodając nic od siebie. Wy zgadujcie, a ja implementuję to dalej. I teraz, zobaczcie, muszę zaimplementować metodę, która ma trzy opcje. Tak? Ma tutaj ten stan, ma element i ma tego synca na koniec. I co możemy zrobić? Możemy do tego synca dodać wartość uzyskaną poprzez zaaplikowanie tej funkcji do tego elementu. I jeśli to jest true, czyli jeśli jest świeżo dodane, to możemy jawnie wepchnąć to do downstreamu. Technicznie powinniśmy jeszcze sprawdzić, czy sync przypadkiem nie odrzuca tych źródeł. I teraz zwracamy jeszcze jedną informację, true albo false, czy chcemy kontynuować dalej przetwarzanie. W tym wypadku chcemy. I zobaczcie, i to by było na tyle. No to wygląda. Użyjmy sobie to teraz, wywalmy ten hash set, wrzućmy to tutaj i będzie distinct by as length. Co mu się nie podoba? Property extractor z funkcja z T do P. Tu jest typ T, stringi. To się powinno zgadzać. To są stringi nasze. Coś tutaj zgubił. Getterer z T do T, to jest typ P. Nie, to się powinno zgadzać. Distinct by string length. Co mu zjadło? To list. A tutaj czegoś nie przekazał. Nie, to wygląda dobrze. Przebudujmy to. Jaki predykat? To jest to sequential of greedy. Getterer przyjmujący T, zwracający T. Nie, no to wygląda dobrze. Co tu mogłoby pójść nie tak? On zwraca... A dajmy mu, może pomóżmy mu jednak z tym hashsetem tutaj.
Wyjątkowo? Nie, no coś samo to zjadło. Bo tu jest set, po prostu ekstraktor się zgadza, tu jest string. Technicznie jakby się uprzeć, to można by w tej funkcji tutaj, dodać jeszcze te większe troszeczkę range, czyli powiedzmy znak zapytania extends p, ale to też nie łapie tego. Co ci się tu nie podoba? Czemu on tu widzi predykat? A czy to jest ta metoda? OK. Java util hashset confirms to Java util predicate. Skąd on tu bierze predykat? S to jest hash, to jest nasz set. To jest element. To jest downstream. Sync push element. Po prostu ekstraktor wyciąga tutaj typ P, wrzuca go do setu. Jeśli nie, to pushuje. Tutaj zwraca true. A to ciekawe. Integrator of greedy. Coś czuję, że to nawiasy mogą być nie tak. Nie, no to wygląda dobrze. To też wygląda dobrze, a tu wpadają stringi. A jak mu pomożemy? Czy on się zachowa dobrze? Nie, zgłupiał. A, dobra, słuchajcie, no co my tu? Nikt mi nie podpowiedział? Mam distinct filtrze, no właśnie. Tak, to się popisałem przed całą Polską. Dobra, to wyłamy ten hashset jednak stąd. Wpuszczamy i leci. Dobra, jest. Więc jak widzicie, udało się, tak? Powstał gatherer, który realizuje funkcję pośrednio distinct by. I jak widzicie, jest to całkiem proste. W sensie tego kodu można napisać mniej niż w przypadku, w którym byśmy pisali kolektor. To jest bardzo istotne. Ta metoda, ten return true, pozwala podejmować decyzję, czy odrzucamy coś, czy nie. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, ja ten gatherer zostawię, niech on tu będzie na wzór. Zrobię sobie strumień, który jest potencjalnie nieskończony. Iterate. Od 0 powiedzmy i plus 1 plus 1. Załóżmy, że chcę wypisać wszystkie elementy. No to wiadomo, to się skończy źle. Ale po drodze chcę dorzucić jakąś operację pośrednią. No to robię powiedzmy gatherer of sequential, który tutaj będzie miał własny integrator. Integrator of greedy. No i tutaj jest jakiś stan, tak, jakiś element i sync. Ja mogę powiedzmy od razu ten element wepchnąć do synca. I teraz na przykład zwrócić thread local random current next boolean. I teraz uruchomimy to kilka razy i zobaczycie, że faktycznie za każdym razem dolecimy do innego miejsca w strumieniu. Bo po prostu mogliśmy go odciąć. A nie, czekajcie. To spuszczaliśmy. Next boolean. A, przepraszam, wzięliśmy, właśnie. Zadałem wam pytanie. Pytam, jak myślicie, po co się używa po co jest ten interfejs greedy, skoro on nie rozszerza zupełnie oryginalnego interfejsu? Realnie to jest właśnie ten alternatywny mechanizm, jeśli chodzi o charakterystyki. Czyli nie ma jawnie setu, który musimy zwrócić i uzupełnić jakimiś charakterystykami, tylko gdzieś tam pod spodem stream robi instance of'a. O właśnie, Adam, bardzo ładnie. Jest to właśnie na potrzeby optymalizacji. Aczkolwiek strumień pod spodem robi jeszcze ciekawsze rzeczy. Pod spodem jeszcze są fuzje operatorów, czyli jak mamy dwa gatherery pod rząd, czy nawet dowolną ich ilość, one pod spodem będą sklejone w jeden. To samo w sytuacjach typu kolektor obok, kolektor, który jest bezpośrednio obok gatherera, tak? One są sklejane w jeden. I wiele różnych takich drobnych smaczków.
W każdym razie, pod spodem gdzieś tam, co to znaczy greedy? Greedy integrator to jest taki, który zawsze zjada wszystkie elementy. Czyli ta zwrotka, nieważne, czy wrócimy false czy true, nie ma żadnego znaczenia. Zwykły integrator powinien już zacząć to odcinać na dowolnym miejscu, jak widzicie, w zależności od tego, jakie kto ma szczęście. Osobiście uważam, że to trochę dziwne, tak? Bo interfejs greedy, a przynajmniej ta metoda fabrykująca, powinna przyjmować inny interfejs, który już w ogóle nie zwraca boolina. To jest trochę mylące. Tak, to jest marker interfejs, efektywnie. Jest to trochę mylące i to też będzie feedback, który zamierzam wysłać na JDK, na listę JDK po to. Myślę, że wielu ludzi na tym się przejedzie, że dali greedy interface, a to się w ogóle nie wywołuje. Także to jest ta największa zmiana. OK, to poradziliśmy sobie z tym. Poradziliśmy sobie z gathererem distinct by. Czy macie jeszcze jakieś pomysły? Co tu można by pyknąć? To, co ludziom często brakowało, to jest na przykład zipowania dwóch strumieni. A takim najprostszym przykładkiem zipowania jest na przykład zipowanie z indeksem. Czyli załóżmy, że mamy jakąś kolekcję, stream of, a nawet proszę, nie kolekcję sobie zróbmy. Ze stringami. Strings. I załóżmy, że chcemy teraz jakoś ją przetworzyć, a chcemy mieć pod ręką nie tylko element, ale również jego indeks. No to można to hakować na różne sposoby, tak? Niektórzy czasem dodają atomic integer i na podstawie niego wyznaczają indeks. To jest kiepski pomysł, bo nie ma żadnej gwarancji, w jakiej kolejności będzie ten. Często nie ma gwarancji, jeśli chodzi o przetwarzanie elementów, więc wtedy można jakieś głupoty zwrócić. Inne podejście to jest wygenerować sobie stream, iterate, strumień indeksów i na podstawie +1 ograniczyć to do rozmiaru oryginalnej kolekcji i później mapem bezpośrednio wyciągać z tej listy, tak, strings get, po indeksie każdy element, takie sobie. Ale może zaimplementowalibyśmy sobie gatherera, który nam to zrobi, który będzie nam pilnował i mapował elementy wraz z ich miejscami w indeksie. Spróbujmy. No to będzie to jakiś gatherer parametrowany typem T. On będzie przyjmował tutaj typ T, zwracał coś tam, a zwracał nam będzie map entry. No śmiało, map entry. Po lewej będzie miał T, po prawej będzie miał longa. I nazwijmy go zip with index. Przynajmniej to wygląda wstępnie, jakby miało sens, czyli weźmy sobie tę listę teraz, strings, stream, gather, zip with index. I technicznie jak to wypiszemy, to mamy stream entry na wejściu, czyli powinno banglać. No to piszemy, tak? Tu będzie gather sekwencyjny. I teraz tak, co będzie naszym stanem pośrednim, który będziemy przechowywać? No to może być jakiś na przykład atomic long, tak, czy coś. Bo będziemy go sobie tutaj, ważne jest to, żeby to, co przekazujemy tutaj w stanie, żeby to było mutowalne. Bo to nie jest tak, że generujemy sekwencję, za każdym razem ten wynik tej operacji jest przekazywany dalej, tylko jest to mutowalne. Więc jak przerzuci tam zwykłego longa czy inta, to nie zadziała. Dlatego najpierw skorzystać z pomocy atomic reference czy atomic long tylko po to, żeby to był mutowalny obiekt. Robimy teraz integratora. Integrator of coś tam. I tu mamy tak. I tu mamy nasz mamy indeks, idx, mamy element i mamy nasz sync. Czy tam to się nazywa downstream, ale sync jest krótszy. No i zobaczmy, tak? Czyli do downstreamu, czy do synca, będziemy chcieli wepchnąć map entry, które po lewej stronie ma a po prawej ma index, get and increment. A tutaj niech zwraca sobie true i przepycha to dalej. A technicznie, że wypadałoby sprawdzić, tak, czy nie jest
rejecting i dopiero wtedy to zrobić. I to chyba tyle. I zobaczcie, odpalmy to. No i się udało, zobaczcie. Mamy nową operację pośrednią, która zipuje z indeksem. Super sprawa. To można bardzo łatwo też rozwinąć dalej, czyli powiedzmy chcielibyśmy przyjąć funkcję, by function, która na wejściu ma t, powiedzmy longa i jeszcze zwraca jakiś wynik dalszy. O. Czyli zamiast tego będzie tutaj pchało nam całe R, nazwijmy go mapper. No i teraz zamiast pchać to, możemy zrobić mapper, apply, po lewej będzie E, a tu będzie IDX, get and increment. Czyli na przykład możemy teraz podać tutaj customową funkcję, która przyjmuje właśnie element i indeks, a po prawej jednak niech je sobie sumuje, tak? Czyli E plus IDX, który jest stringiem. No i widzimy, że się zlepiło. Także jak widzicie, jest to bardzo fajna zabawka. Wcześniej Wam pokazałem, jak zhakować tego sliding window, żeby był bardziej użyteczny. Opowiedziałem o fuzji operatorów. Adam pyta, czy Atomic to chyba tylko dla wygody. Tak, to jest tylko dla wygody. To znaczy, nawet nie dla wygody, bo zobaczcie, wyobraźcie sobie sytuację, że mamy ten zip with index, ten zwykły bez funkcji, a zamieniamy sobie tego longa na zwykłego longa. Czyli tutaj inicjalizujemy go 0L. Tutaj zwracamy ten indeks po prostu, a tutaj robimy indeks plus plus. Zobaczcie, co się stanie, jak to uruchomimy. Wszędzie jest 0. Właśnie dlatego, że idea jest taka, że ten element reprezentujący stan, on musi być mutowalny. Jak przekazujemy inta, czy coś, my nie możemy go mutować. Nawet jak wykonamy jakąś operację, nie możemy tego zwrócić tutaj, że zupdate'uj mi stan i zwróć ten nowy obiekt jako stan. Nie da rady tak zrobić. Dlatego albo korzystamy z atomic longa, z czegoś, co jest mutowalne, to nie musi być atomic. To jak sobie popatrzycie na implementację większości GTR-ów, korzystają z innego bardzo ciekawego patternu, czyli często definiują sobie klasy lokalne, co ogólnie widuje się bardzo rzadko. Czyli klasy, które definiuje się bezpośrednio w ciele metody, na przykład class state. I jak tutaj wrzucimy longa, powiedzmy long sequence, sequence równa się 0, tam private coś tam, private long sequence, provided int, dobra, jest. I teraz jak taki stan tutaj przepcham, czyli powiedzmy tutaj będzie nie idx, tylko gdzie to jest? Tylko tutaj będzie new state, który jest klasą lokalną, to teraz ja mogę tutaj wziąć w tym stanie s, tylko tak, nazwijmy go może s, w takim razie niech to będzie s, on tutaj ma sequence i ja mogę zrobić teraz sequence, s sequence plus plus i on sobie działa. I szczerze powiedziawszy, technicznie, ja to zrobiłem w tym momencie ten atomic long głównie dla wygody, natomiast technicznie to powinno być troszeczkę bardziej wydajne, tak? No bo atomic long jednak ma tutaj trochę infrastruktury, która jest potrzebna po to, żeby zapewnić właśnie gwarancję spójności na potrzeby wielowątkowości. Natomiast w przypadku tego, my tego nie potrzebujemy ogólnie. Więc stworzyłem sobie po prostu worek na longa i przekazuję go dalej i to już działa. I właśnie, tak jak tutaj spalony toster mówi, jak patrzycie sobie na te gotowe implementacje, które są tutaj, na przykład właśnie Fold, to dużo właśnie patentów bazuje na tym, że oni wewnętrznie tworzą sobie klasę. Klasę z holderem, żeby tego longa gdzieś tam przepchać. Chociaż osobiście wydaje mi się, że byłoby łatwiej, jakby właśnie w tym interfejsie było tak, że jest możliwość zwrócenia stanu.
z tej operacji dodatkowo. Wtedy po prostu mogliśmy przepychać inta za każdym razem nowego, a niekoniecznie coś, co jest mutowalne. Dobra. Więc to mamy. Wracamy tutaj. I jest. Także, mając taki zip with index, śmiało, łatwo można by już dodać filter with index. Bo to też jest fajna opcja. Technicznie można by to osiągnąć zip with index i teraz robiąc tutaj filter. I teraz mając tutaj entry, można by na bazie tego indeksu coś tutaj wyszarpać. Technicznie zamiast tego map entry też można by się wycwanić, tak? Bo rekordy są teraz na tyle wygodne, żebyśmy nie korzystali z tego map entry, to może public record te dalibyśmy mu te entry i to byłoby long index. Technicznie można by coś takiego jeszcze też tutaj zwrócić. Przepraszam, record entry with index, tak? Technicznie zamiast tego mogło być nawet bardziej czytelne lekko. Więc to niech sobie będzie tutaj. Zamiast tego map entry byśmy pchali entry with, new entry with index. Tutaj wejdzie sobie a tutaj wejdzie sequence. I teraz zamiast się zastanawiać, co jest indeksem, a co entry, byśmy wzięli indeks. Można filtrować z pomocą indeksu. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli macie jakieś pomysły odnośnie tego, co możemy zaimplementować, jeszcze to słucham, ale jeśli nie, to minęło 90 minut z grubsza, więc będziemy się zbliżali ku końcowi. Ogólnie mam taki ambitny plan tutaj, żeby w dniu wyjścia Java 24 wpuścić również bibliotekę, która uzupełnia brakujące getterery. Nazywać się to będzie More Getterers. Większość jest już zaimplementowana na GitHubie, można się tym pobawić, aczkolwiek nie jest zrealizowana i ogólnie nie polecam jeszcze jej używać, dopóki to wszystko nie wyjdzie z preview, ale przynajmniej można się pobawić i podejrzeć. Ale starałem się powstrzymać i nie przeimplementowywać całego API na nowo z gettererami, bo to jest, wydaje mi się, duży problem, bo jak patrzę na to, co lata po GitHubie, to bardzo ludzie rzucili i przepisują całe API, które już jest na getterery, bo można. Natomiast starałem się strategicznie wybierać tak te przykłady, żeby uzupełniały braki w API, a nie na siłę próbowały się przepisać wszystko na getterery. Także słuchajcie, jeśli nie macie pomysłów, to chyba tyle. To chyba tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś ciekawego i jesteście równie podekscytowani jak ja, jeśli chodzi o tę nową zabawkę, którą dostaniemy w marcu. No i słuchajcie, to chyba tyle z mojej strony. W każdym razie czekam tu jeszcze chwilę, jakbyście sobie przypomnieli. Jakieś pytania? Ale cóż, dzięki wielkie. To ja przejmę w takim razie głos jeszcze na chwilę. Jeszcze raz dzięki Grzyśku za naprawdę interesującą prezentację. Widząc to, co się działo tam w sekcji komentarzy, no wow. Ja jeszcze taką garść informacji na sam koniec mam dla Was. Jeżeli chcielibyście wziąć udział w przyszłych Talk for Devsach, tutaj Kasia na czat wrzuciła linki do naszych social medii, jeżeli byście chcieli wiedzieć, kiedy i jaka prezentacja się pojawia. Można wejść, można polajkować, zaobserwować. Na bieżąco wrzucamy informacje, co się u nas dzieje. W grudniu będziemy mieć króciutką przerwę świąteczną, w grudniu nie będzie Talk for Devsa, wracamy w styczniu, także gorąco zapraszamy już na noworoczną edycję. Jeszcze raz dzięki bardzo, Grzesiek, za Twoją prezentację i żegnamy się ze wszystkimi. Czekajcie, jeszcze jedno pytanie się pojawiło. Pytanie o wątki. Jeśli wykorzystamy maksymalną liczbę wątków, one cały czas działają, przychodzi następny request. To zakładam, w sensie zakładam, że mówimy o kontekście serwera aplikacyjnego
W większości serwerów aplikacyjnych to będzie po prostu zakolejkowane gdzieś. Natomiast jeśli faktycznie lecimy na gołych wątkach, to jeśli dorzucimy jeden kolejny wątek, no to wybuchnie, tak? System operacyjny odmówi stworzenia kolejnego wątku i poleci wyjątek. Więc ogólnie odpowiedź brzmi, to zależy. To chyba tyle. Dzięki wielkie. Tyle. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.